Są takie turnieje, na które nie jedzie się tylko po trofea, ale dla klimatu. Witajcie na MES Pardubice Open. Pamiętacie, jak rok temu zapowiedziałam, że zagram w kolejnej edycji? Zagrałam, ale o tym później. Łapcie festiwalowy klimat. Możesz do Was wbić? Wszystko zaczyna się w środę od turnieju rozgrzewkowego. Formuła luźna, bardzo dużo zawodników, a z naszego teamu grę rozpoczyna Łukasz. Jak jesteś przygotowany? Nie jestem. Od soboty nie grałem w bilet. A Pardubice dopiero się rozkręcają. Turniej rozgrzewkowy to trochę test na radzenie sobie ze zmęczeniem. Jak mamy kraftowe legowiska, to jest zdecydowana poprawa względem ubiegłorocznej edycji. Ja wytrzymałam do północy. Finaliści skończyli grać nad ranem. Takie są właśnie Pardubice. Turniej główny, faza grupowa, grana jest już w czwartek od rana. Tu pojawiają się już zawodnicy z całego świata. To jeden z najmłodszych. I am from Bulgaria. I'm 11 years old. I am Republican champion third place in Bulgaria for kids. I'm feeling good because it's interesting. A co robią ci, którzy w Pardubicach są przy okazji? Postanowiłam podpytać Izę Babicę, żonę Radka. Ktoś musi ich ogarniać. Spadło na mnie, ale nie mam z tym problemu. A powiedz, co Ty planujesz w ogóle, cały wyjazd i w ogóle wyjazdy takie wspólne? Nie, to raczej jest Radka rola. On zawsze wie, jakie są daty, kiedy wyjechać, kiedy on musi być o określonej godzinie na sali gier, także to zostawiam Radkowi. Jakieś rezerwacje hoteli, to Radek. A nie kusiło Ciebie, żeby też zagrać kiedyś, czy grałaś kiedyś? Nie, dla mnie bilard jest fajny do oglądania. Czysto towarzysko mogę pograć, ale żeby tak rywalizować, no to nie, to już mam inne hobby, także dziękuję. Co robi mama rodziny, z którą całą przyjeżdża przez 5 dni turnieju tu na miejscu? Aha, mam książkę, czytam książkę. W międzyczasie staram się znaleźć coś do zwiedzania, jeśli jest opcja, ale już tutaj tyle razy byliśmy, także już wszystko znamy. Ale pojawił się od niedawna, chyba z 2 lata temu, może 3 lata temu, basen zewnętrzny, 50-metrowy, także dla mnie to jest mistrzostwo świata, także idę na basen, wyciągam jedną córkę albo obie i idziemy pływać. No Radka też, jak się uda, że nie gra. No właśnie, powiedz trochę o tym Twoim pływaniu, bo myślę, że niektórzy zawodnicy wiedzą, że Ty też jesteś sportsmenką, ale przybliż, czym się zajmujesz sportowo? To znaczy pływam długodystansowo od kilku lat, teraz będzie już 7, w zimnej wodzie, czyli w wodzie poniżej 5 stopni. Wpadłam w to jak śliwka w kompot przysłowiowa. Spodobało mi się to dużo bardziej niż takie standardowe pływanie w basenie. Jeżdżę na zawody takiej rangi międzynarodowej, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, także jest fajnie. Zastanawialiśmy się, tak rozmawiając między sobą, czy to jest zdrowe. Tak, do pewnego momentu. To znaczy ja polecam zimną wodę każdemu, kto chce spróbować, niech spróbuje, ale nie powinno się robić tego na siłę. Ciało da znać, że tyle i nie więcej. A takie pływanie już jak ja, że jest dużo zawodów, to w pewnym momencie zaczyna być już bardzo obciążające dla całego organizmu, więc polecam taką równowagę, żeby nie przesadzić. Znaczy, chodzi mi o to, że woda zimna jest zdrowa, tylko wszystko w nadmiarze szkodzi. To jeszcze odwróćmy tylko rolę. Jak to jest z Radkiem? Bo tak, Ty przyjeżdżasz
kibicujesz jemu, ale on też ma swoją rolę w twoim sporcie. I co on robi? To znaczy, jeśli może jechać ze mną na zawody, to jak najbardziej jest miło, jak siedzi, znaczy nie siedzi na trybunach tak jak ja, to tylko właśnie marznie gdzieś stojąc nad brzegiem jeziora czy basenu. Tak jak właśnie byliśmy na Mistrzostwach Europy we Włoszech, jest basen zewnętrzny 50-metrowy, są trybuny i tam można kibicować, no ale stoi się na mrozie, my wchodzimy do wody i on, cóż, jak są zawody na dłuższych dystansach, czyli pływa się od 500 metrów do 1000, to jest potrzebny asekurant, czyli osoba, która pomoże się tobie ubrać po wyjściu z wody, co wcale nie jest takie oczywiste. No i Radek jest tą osobą właśnie dla mnie tym wsparciem i fizycznym, i psychicznym, poda ciepłą herbatę, pomoże zdjąć strój, co też nie jest łatwe po takim tysiaku w zimnej wodzie, więc jest fizycznie jak najbardziej wsparciem. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, dziękujemy naszym patronom. Ostatnio częściej widujecie nas na wydarzeniach, poświęcamy podcastowi coraz więcej czasu. Jeśli właśnie nas słuchasz i masz ochotę dołączyć do grona patronów OnQ, wejdź na Patronite, znajdź nas, wybierz próg i zacznij subskrypcję. Każda kwota jest super. Pieniądze przeznaczymy na sprzęt, dojazdy i noclegi naszej ekipy oraz obsługę techniczną OnQ. W piątek hala na moment zmienia energię. Po południu dogrywane są grupy Open, ale od rana halę przejmują kobiety. A dziś idę grać. Spełniłam swoją obietnicę, zagrałam i było super. A jak ten turniej wyglądał z perspektywy Izy Łąckiej, która wygrała finał? Przyjeżdżam tutaj co roku. Myślę, że rodzinna atmosfera, taka przyjacielska. Zresztą wiesz, że to są Czesi. Oni naprawdę otworzą serce przed tobą. No i tak jak już mówię, kilka lat faktycznie przyjeżdżam. Jest szansa, wiesz co, grania w kilku turniejach. To nie tak, że tylko przyjeżdżam na kobiecy, ale mam ten turniej rozgrzewkowy, który jest w środę. Gram w grupach w czwartek. Później jeszcze w piątki są właśnie, jest pierwsza część turnieju kobiet, w sobotę dalsza część, no i w niedzielę jak awansujesz z tych grup czwartkowych, to w niedzielę jeszcze właśnie gra się w tym głównym turnieju. To jest taki, wiesz, taki już wisienka na torcie. No właśnie, ty grałaś we wszystkich, czyli tak naprawdę codziennie miałaś granie, jak jakiś duży międzynarodowy turniej, albo przynajmniej nasze mistrzostwa w ogóle. Codziennie jesteś przy stole, nie? Tak, z juniorów odpadłam najszybciej, bo mnie nie zapisali. Grałam we wszystkich. To jest to takie fajne, że nie siedzę tu na trybunach i nie obserwuję, nie męczę sobie moich 4 liter, tylko po prostu jestem przy stole i mam szansę pograć. A jak wiesz, ja rzadko gram w bilard. Właśnie, ty jesteś mało przy biliardowych stołach, ale kiedyś było ciebie tutaj więcej. Ty znasz dobrze dziewczyny, które grają w ogóle w tym kobiecym turnieju? Znam te, które są już któryś raz tutaj, natomiast młodzież, która idzie tak tłumnie, to ja tych dziewczyn nie znam, nie wszystkie pamiętam, nie wszystkie kojarzę. No tak, ale te wcześniejsze to jak najbardziej. Kiki Grym, tutaj jeszcze przyjeżdżała kiedyś Kodżajewa, Monika Ząbek razem z Sylwią przyjeżdżały. No kiedyś tam przyjeżdżała Ewuniu wróć, bo my tutaj czekamy na Ciebie. Kasia Wesołowska kiedyś też była, Ullman, Iwona z Niemiec. W tym roku jakoś tak jest nas mniej. Ale fajnie, że w ogóle można było, wiesz, zagrać, bo bałam się, że będzie, nie wiem, 10 osób na turnieju i taki ten turniej będzie słaby. Ale fajnie, bo było nastroje. No i fajnie, że wygrałaś. Jak w ogóle się grało? I to rozłożenie na 2 dni jest fajne? Z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Ja chyba wolałabym, wiesz co, w piątek dokończyć te gry, bo wtedy czułam się, nie byłam zmęczona, nie byłam śpiąca. No, a na drugi dzień musiałam tutaj się stawić przed 11. To było takie, powiem Ci, troszeczkę, no aż wstyd powiedzieć, ale ja byłam śpiąca, ja tutaj chodziłam, snułam się i robiłam cokolwiek, wszystko, żeby tylko się po prostu obudzić, żeby dojść do tego stołu i żeby być tu i teraz. No na szczęście się udało, Weronika na mnie poczekała, bo prowadziła ze mną 4 coś tam.
i na szczęście ją dogoniłam i wygrałam 5-4, więc mówię, poczekała na mnie, aż ja się obudzę i już ją dogonię i dała się po prostu, wiesz, pokonać. Nie? Pamiętam rok temu, jak Ciebie tu poznałam. Bardzo narzekałaś na swoją grę i mówiłaś, że mało grasz. W tym roku w ogóle jesteś zupełnie inną zawodniczką, przynajmniej tutaj w Pardubicach. I jaki Ty masz plan teraz? Czy to będzie nadal bilard, czy to będzie jeszcze snooker, czy hejbol? Wiesz co, chyba ciężko mi jest tak powiedzieć, co wybieram, bo sobie zawsze chcę zostawić taką furtkę. Nie chcę się zamknąć na jedną dyscyplinę. Tym bardziej, że ja już trochę, wiesz, bilardowego, snookerowego życia przeżyłam, posmakowałam, trochę mi się spodobało, część mi się nie spodobała, ale teraz nie wiem, czy ja, no chyba tego hejbola jeszcze chciałam popróbować, natomiast już wiem, że jest bardzo trudny. Już wiem, że Jezu, jak tam trzeba być precyzyjnym, nawet sobie nie wyobrażasz i tam ja bym chciała kończyć od razu wszystkie układy. Rozbijam w 8 i ja już mam jakiś plan, po czym nagle tak z tyłu głowy, przecież to jest hejbol, tej bili nie wbijesz, tej też nie wbijesz. I nagle zaczynają się takie bilardowe szachy, hejbolowe szachy, w których ja nie do końca, chyba nie mam takiej cierpliwości też, wiesz, tak taktycznie nie umiem tego hejbola, więc decyzja. Ja nie znam Twojej historii tak, żeby wiedzieć, od czego zaczynałaś, ale to był bilard, no nie? I potem dopiero snooker. Wiesz co? Ja wiem. To było na turniejach bilardowych. Właściciel klubu udostępniał nam zawsze na turniejach bilardowych 2 stoły snookerowe. I tam był taki jeden chłopak, taki Paweł Balon, który w tego snookera grywał. On miał taką postawę snookerową, zawsze się odróżniał. I jakoś mnie tak zaciągnął do tego stołu, mówi, no masz chwilę czasu, zagraj no w tego snookera. Ja mówię, ale przecież ja tu w ogóle nie ogarniam, o co chodzi, zagraj. I uderzyłam parę razy i mówię, kurczę, no gdzieś jedna bila wpadła, druga wpadła, zaczęłam wbijać i on mi powiedział, słuchaj, za parę miesięcy są Mistrzostwa Polski w snookera, pojedź, zobacz sobie jak to wygląda, może Ci się akurat spodoba. No i mi się spodobało, przegrałam w finale, ale mi się spodobało. I już tak zostało. Tylko później było mi ciężko pogodzić te wszystkie turnieje, wiesz, bo jednak się część nakładała. Poza tym ja też nie mam nieskończenie wiele urlopu i musiałam wybierać, czy jadę na te mistrzostwa, czy na ten turniej. No i tak stwierdziłam, że dobra, bilard już grałam, to teraz pojeżdżę sobie na snookera. A teraz nie wiem, co będę robić. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, czy wrócę do bilarda, czy nie. Nie wiem. Bardzo się cieszę, że Ty też grasz, że będziesz jeździła i zapraszamy wszystkie dziewczyny, nie, żeby trenowały, żeby przyjeżdżały na nasze już, nie wiem czy nasze, czy nie nasze, ale na Wasze może turnieje. Nie? O międzynarodowej rywalizacji i o tym, jak to jest na co dzień grać z mężczyznami, porozmawiałam też z Darią Siranczuk. Ja się wyprowadziłam z domu jak miałam 17 lat, więc tak naprawdę rywalizuję za granicą już ponad, nie wiem, 7 lat, nie? Więc już dla mnie to jest takie coś normalnego, jakby nie czuję jakiejś dużej różnicy pomiędzy tym, w którym kraju jestem. Chyba że jest jakaś różnica stref czasowych, nie? To wtedy to jest odczuwalne. Ale tak to nie ma dużego znaczenia, no bo do domu teraz bardzo rzadko wracam, wiadomo, z tą wojną, więc no jestem przyzwyczajona raczej do tego, że gdzieś tam cały czas gram na wyjeździe, powiedzmy. A jak wygląda w ogóle ta społeczność kobiet bilardowych na świecie? Wy się dobrze znacie, nie wiem, kumplujecie się, czy to są tylko turnieje? Właśnie mam bardzo dobre przyjaciółki ze świata bilardowego, więc tak naprawdę jest to jakby duży świat, ale jest takie mało grono fajnych znajomych, z którymi po prostu na turnieju czuję się jakbyś była w domu, więc to po prostu tworzy cały klimat i w sumie dobrą atmosferę też podczas turnieju. Wiadomo, jest trochę przykre, kiedy się gra z tymi kolegami, przyjaciółkami, ale zawsze właśnie jest fajnie, bo jest z kim pogadać i w ogóle się podzielić wszystkim. Więc... Ty w ogóle, ja mogę tego nie pamiętać, ale grywałaś też w Polsce. Teraz już mniej. Gdzie ty głównie grasz? Teraz mieszkam w Londynie, przeprowadziłam się 1,5 roku temu, więc teraz cały czas gram tam. Zawsze gram w Euroturach, Mistrzostwa Europy, teraz trochę w hejbole grywam też, więc podróżuję w sumie dużo po całym świecie, ale w Polsce w sumie też przez 6 lat mieszkałam, więc cały czas grałam w tych pucharach polskich kobiet i we wszystkich turniejach po prostu kocham to. Też
fajnie jest, że jest taka możliwość w ogóle grać z facetami też razem w jednym turnieju, więc to też mega doceniam i też fajne doświadczenie ogólnie. A myślisz, że hejbol to będzie coś takiego, w co pójdziesz dalej? Tak, na pewno, bo kocham ósemkę i kocham bardzo ciasne łuzy, czyli tak naprawdę cały hejbol. I też grałam w snookera w sumie przez parę lat jednocześnie z poolem, bilardem. Także nie czuję się jakoś nieswoje przy stole, więc potrafię gdzieś tam zrozumieć w ogóle, co się dzieje i w ogóle z billami tak naprawdę. Także myślę, że hejbol w sumie jest teraz taką przyszłością, bo rozwijają to dosyć mocno, też na igrzyskach chcą to promować, także widzę za tym przyszłość i no też po prostu jest dużo turniejów i finansowo, ze względów finansowych jest są dużo bardziej przyjemniejsze te turnieje. Powiem Ci, że bardzo kocham w sumie, wolę rywalizować z facetami niż z kobietami, bo wtedy myślę, że najważniejsze, w sumie najistotniejsze są oczekiwania od siebie. I kiedy gram z facetami jakby nie oczekuję nic, po prostu staram się grać jak najlepiej potrafię i w sumie wychodzi. Dzisiaj zagrałem bezbłędnie 3 mecze z rzędu, w sumie co wyniki pokazują i bardzo mnie cieszy taka gra, po prostu sprawia dużą przyjemność, gdyż z kolei gram w turnieju kobiecym i po prostu na przykład czasami wiem, że mam tą szansę na wygranie jakby. Wiadomo, że powinnam teoretycznie grać zawsze swój najlepszy mecz, jakby starać się jak najlepiej, mimo nieważne jakby z kim gram, ale nie zawsze się to udaje, więc mam wrażenie, że te właśnie oczekiwania od siebie w turniejach kobiecych przeszkadzają właśnie. To co jest dla Ciebie takiego najfajniejszego, najlepszego w ogóle w bilardzie? Myślę, że niepowtarzalność trochę, w sensie, że trochę jak szachy, w sensie, że każdy układ jest trochę inny. Wiadomo, że są takie podstawowe rzeczy, jakieś zagrania, które się cały czas powtarzają, albo nie wiem, 9 na punkcie, którą musisz wyćwiczyć czy coś, ale poza tym to właśnie, że każdy układ jest inny i po prostu wymaga ciągłego myślenia, rozwijania się, myślenia kreatywnego, co jest po prostu super, bo nie potrafię się zanudzić przy stole, bo cały czas właśnie musisz kombinować, musisz szukać właśnie tych rozwiązań, więc to jest najlepsze, mam wrażenie. Attaching the X-Ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-Ring. Po 3 dniach emocji potrzebowałam resetu. Wybrałam się na krótki spacer po Pardubicach. Jeśli kiedyś tu będziecie, koniecznie odwiedźcie zamek. Bardzo blisko hali Enteria, w której odbywa się turniej. Cisza, spokój i niesamowici mieszkańcy tego miejsca. Ale wracamy do gry. Turniej juniorów. Niesamowity poziom, a cały turniej zwyciężył Ajuola Stadaravicius. Szczerze mówiąc, na Litwie nie ma zbyt wielu juniorów.
Chyba tylko ja i drugi chłopak, Jokubas, gramy na poziomie profesjonalnym. A reszta to chłopaki, którzy dopiero zaczynają trenować i brać udział w turniejach. Więc tak naprawdę nie gram w rozgrywkach juniorskich na Litwie, tylko z dorosłymi. Obecnie zajmuję pierwsze miejsce w rankingu mężczyzn. Przed turniejami trenuję prawie codziennie przez kilka godzin, czasem 3, czasem 4, ale zazwyczaj około 2-3 godzin, 2-3 razy dziennie z tatą, po prostu wykonując ćwiczenia techniczne. Masz własnego trenera? To mój tata. On też jest graczem. I kiedyś był graczem, grał w snookera, ale teraz już nie gra. Moim ulubionym graczem jest Moritz Neuhausen. Chyba najbardziej lubię go oglądać. A także mój przyjaciel Marco Malina. Po prostu lubię patrzeć, jak nieustannie pudłuje i stawia się w fatalnych pozycjach. Jak się imenujesz? Sasha, Aleksander. Turniej deblowy doskonale pokazuje klimat tej imprezy. Zespoły? Pełen przekrój. Rodzice z dziećmi, pary, przyjaciele. Grała cała rodzina kaczmarków, grali babicowie i grał Team on Q. Udało nam się wygrać jeden mecz. O magii meczów deblowych opowiedział Kevin Dabrowski, sędzia snookerowy, ale też zawodnik. Moi znajomi z klubu tutaj przyjeżdżają, więc po prostu się również zabieram z nimi. Faktycznie zazwyczaj nie gram w turniejach pulowych, ale to jest bardzo fajne miejsce, dużo stołów, duża arena, więc jest jakieś takie wrażenie faktycznie większego, fajniejszego turnieju. Plus stoły są wyjątkowo dobre, no bo to są diamondy. Jeszcze niedawno w Polsce nie można było nigdzie zagrać na takim stole, bo ich tutaj po prostu nie było. Więc jest to też wyjątkowa okazja, żeby zagrać na naprawdę dobrych stołach. Klub nazywa się SKB Oława. Jest to nasz zamknięty klub, stowarzyszenie, które liczy około 20 członków. Ja jestem członkiem od jakichś 6 lat i grywamy i turniejowo, organizujemy ligi i też rekreacyjnie. Lubimy grać na przykład parami. Coś nietypowego, gramy co tydzień taki mały turniej par i stąd przyjeżdżamy tutaj głównie dlatego, nie po to, żeby grać w singlach, chociaż oczywiście dla wszystkich pewnie jest to turniej numer 1. Dla nas turniejem numer 1 jest turniej par, który jest jutro, więc to jest dopiero rozgrzewka, a jutro czeka nas właściwy turniej. To wy musicie być dobrze przetrenowani w parach. Nasi klubowi 2 lata temu dotarli chyba do ćwierćfinału tych par, było już bardzo późno, ewentualnie do 16, ale przeszli bardzo dużo rund, więc to było duże osiągnięcie. My rok temu przegraliśmy chyba też w 16, więc zobaczymy, jak w tym roku będzie. Z kim grasz? Gram z Damianem Adamusem, który jest zawodnikiem dużo lepszym ode mnie, więc to jest bardzo, bardzo duży komfort. Pozdrawiamy. Najpierw był snooker, czy najpierw był pool? Najpierw był snooker. W pula zacząłem grać, kiedy skończyłem grać w snookera, bo grając w snookera łączenie tego z poolem nie było za dobre, bo to jednak zmieniało trochę technikę, utrudniało grę później w snookera. Ta technika jest jednak inna, więc kiedy skończyłem grać w snookera, to po prostu zacząłem w pula rekreacyjnie i bardzo mnie to cieszy. Tak na co dzień rozrywkowo jest to dużo lepszy sport niż snooker rozrywkowo. Snooker jest jednak bardzo trudny, trzeba być ciągle przygotowanym, trzeba trenować, jest strasznie frustrujący, a pool nie jest taki frustrujący, bo nawet jak się gra słabo, średnio, to i tak można próbować coś robić, zaciskać zęby i próbować wbijać, próbować cokolwiek uskutecznić, a w snookerze nie. Jak nie ma techniki, no tak sportowo myślę, że bardzo poprawia pozycjonowanie, rozumienie kątów, bo w snookerze jednak, żeby dojść do tego poziomu, na przykład, żeby obchodzić cały stół w snookerze, to już nawet nie jest kwestia tego, czy to zagranie pojedynczo się uda, czy nie, ale fajnie byłoby jednak wbijać regularnie jakieś znaczące breaki, mieć bardzo dużą powtarzalność prowadzenia kija, żeby to w miarę było zawsze to samo. Bo wiadomo, jak kij raz idzie w tę stronę, raz w tę stronę, nawet przy drobnej różnicy, to zmienia jednak te kąty odejścia. Więc w snookerze trudno jest złapać tę powtarzalność, zrozumienie, co się dokładnie dzieje i ma się je tylko tak ogólnie. A w poolu jednak przez to, że dużo łatwiej jest złapać tę powtarzalność, dużo łatwiej jest wykonywać takie same zagrania, prowadzić kij w podobny sposób,
dużo szybciej można sobie przyswoić to, jak zachowuje się Biała, co się dzieje, co warto zagrać, więc to jest ogromnie fajne. Tak jak na przykład ostatnio oglądałem wywiad na kanale Stevena Hendry'ego, gdzie pan Kacz Adwani opowiadał, że granie w bilard angielski też niesamowicie mu pomogło w snookerze na określonych układach, bo tam gra się często przy punkcie czarnej i można tam spędzić bardzo dużo czasu, setki punktów zdobywać na przepychaniu bili i tak dalej, i tak dalej. I właśnie mówił, że to mu bardzo pomaga grać tam. I tak samo w poolu to mi bardzo pomaga, nawet później w snookera grając, żeby lepiej rozumieć zachowanie Białych chociaż. Dla mnie turniejowo granie w poolu jest dużo trudniejsze niż w snookera, bo w snookerze zawsze jest ten drobny komfort. Nie trzeba być aż tak precyzyjnym. Też kiedy gra się z zawodnikami powiedzmy na swoim poziomie, załóżmy w jakiejś takiej pierwszej lidze snookera, pomyłki są zupełnie naturalne, te breaki, nawet jeśli nie są w każdej partii, nie będzie to setka w co drugiej, trzeciej partii, więc zawsze się tej jakąś szansę dostanie, można sobie pozwolić na trochę więcej. Tutaj często jest tak, że jak się pomyli, szczególnie w jakimś takim momencie, kiedy ta partia już jest otwarta, no to często się już nie podchodzi, więc to jest jednak duża presja, trzeba być skoncentrowanym i nie popełniać żadnych błędów tego typu, no bo jak się popełnia, to często się przegrywa partię. Jest fajny turniej, fajne warunki, ale jest taka atmosfera taka po prostu swojska, fajna, przyjemna. Nasz podcastowy reprezentant wywalczył awans z grupy. Ja w niedzielę już tylko w roli obserwatora. Ale ta rola jest świetna. Ten niesamowity bilardowy maraton nie wydarzyłby się, gdyby nie praca czeskich zawodników i pasjonatów. Jednym z nich jest Filip Lebduszka. A jak ty się cítиш? Jak się czujesz? Maličko unaveně, jinak super. Trochę zmęczony, ale poza tym świetnie. Myślę, że pod względem organizacyjnym udało nam się załatwić wszystko, co było potrzebne. Nie robimy tego po to, żeby zarabiać pieniądze, ale robimy to dla siebie. Robimy to z serca i moim zdaniem dzięki temu widać to również z drugiej strony. Dla mnie to właściwie swego rodzaju święto bilardu. Bardzo lubię grać na tych wspaniałych stołach. Bardzo lubię spotykać ludzi, których widuję tylko tutaj raz w roku i zawsze cieszę się tym od początku do końca. A możesz mi powiedzieć, czy kiedy zaczynaliście, grałeś już w pierwszym turnieju Pardubice Open? Grałem. Pomagałem nawet częściowo w organizacji pierwszego Pardubice Open. Miałem wtedy 14 lat, więc było to właściwie w takim okresie przejściowym między całkowicie dziecięcymi latami, a okresem dojrzewania jako junior. Już w tej pierwszej edycji brałem udział zarówno jako gracz, jak i organizator. A jak myślisz, jak to będzie wyglądać w przyszłości? To na pewno mogłoby trwać dłużej, mogłoby być większe, ale jeśli pozostanie tak jak jest, wszyscy będziemy zadowoleni i ja też będę zadowolony. To ogromna praca angażująca wiele osób, ale dzięki temu, że organizujemy to jako Maple Pool Club, zawsze trzymamy się razem i wszystko udaje się zrealizować. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Wszystkim, którzy przyjechali, bo bez nich nie dałoby się tego zrealizować. Pardubice, dziękujemy. Do zobaczenia za rok. To jest nasz ostatni trenujący